sztuczna inteligencja zmienia krajobraz e-commerce. Zdumieniem patrzymy na to, co się pojawiło. Na pewno ułatwia nam to codzienną pracę myślę, że dla nas wszystkich czas to pieniądz. Na pewno to są Black Friday, na pewno to są premiery Apple. Przede wszystkim nie bać się dążyć do celu, nie zamykać się na sprzedam, dziękuję, do widzenia, tylko Cześć Klaudia, dziękuję, że zgodziłaś się z nami porozmawiać. Pracujesz w dużym sklepie internetowym, sprzedajecie super sexy produkty. Od jakiegoś czasu modna jest, czy dzieje się rewolucja AI. Czy to od stanów magazynowych, czy po spersonalizowane kampanie marketingowe. Sztuczna inteligencja zmienia krajobraz e-commerce. Czy mogłabyś powiedzieć, w jaki jeden konkretny sposób zmieniła wasze operacje, czy też pracę z klientem? Cześć Łukasz, dzięki za zaproszenie. Bardzo mi miło z Tobą przeprowadzić tutaj rozmowę. AI tak naprawdę dotyka nas wszystkich i jest wszędzie gdzieś dostępny. Jeśli chodzi o nas, o naszą platformę, czyli sklep iSpot i Cortland, bo pod iSpot podlegają dwie platformy internetowe. No to na pewno ułatwia nam to codzienną pracę przy drobnych rzeczach, chociażby filtrowanie sobie komunikacji międzydziałowej, ale też staramy się dopasowywać ramki rekomendacji dla klientów, opierając się właśnie głównie o AI, ale też zwykłe raporty, analizy to na pewno coś, co gdzieś ułatwia nam codzienną pracę i ją przede wszystkim przyspiesza, bo myślę, że dla nas wszystkich czas to pieniądz. Właśnie, jak jesteśmy przy czasie. Apple to sexy marka, która jest love brandem. Jak radzicie sobie z pikami sprzedażowymi? Kilka tygodni temu mieliśmy premierę nowych iPhone'ów. Czy jest to dla was wyzwanie technologiczne, logistyczne? Jak to się przedstawia od kuchni? Jest to dla nas zawsze taki czas większego spięcia, większej mobilizacji. Mniej więcej już znamy te właśnie największe piki. Na pewno to są Black Friday, na pewno to są premiery Apple i wtedy staramy się dostosować właśnie nasze platformy, żeby ta strona nam nie padła, bo myślę, że to jest gdzieś bardzo częsty przypadek właśnie stron, że przy właśnie największym obleżeniu te strony gdzieś tam nam padają. Więc staramy się przewidywać. Jasne, Już przez doświadczenie. jesteście na to gotowi. Może powiesz mi trochę o tym więcej, jak przed takim eventem, kiedy wszystkie ręce są kładzione na pokład. Spotykamy się chwilę przed Black Friday, ale masz czas, żeby spotkać się ze mną i porozmawiać. Tak naprawdę, jeśli chodzi o ten ostatni kwartał, w naszej branży jest najbardziej oblegany, więc to jest czas bardzo dla nas intensywnej pracy, więc staramy się przygotować do niego tak naprawdę przez cały rok. Gdzieś planować sobie różnego rodzaju promocje, chociaż rynek jest tak przesycony nową technologią i nowinkami, że ciężko jest tak naprawdę być gotowym na ten czas. Dostajemy informacje tak naprawdę z dnia na dzień od dostawców, jeśli chodzi o promocje, więc do ostatniego momentu gdzieś sobie działamy, pilnujemy i staramy się to wszystko po prostu jakoś zaplanować wcześniej, ale nie zawsze jest to możliwe. Największym taką, nie wiem, czy nazwałabym to trudnością, ale takim wyzwaniem dla nas są premiery Apple, bo nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale my nigdy wcześniej nie dostajemy żadnych materiałów. My nigdy do tak naprawdę premiery, do tego całego eventu Apple'owskiego nie dostajemy informacji, co się pojawi. Więc tak naprawdę my dopiero po
evencie aplowskim siadamy, to wszystko kodujemy, wypuszczamy na stronę i też z zdumieniem patrzymy na to, co się pojawiło. Więc to jest, myślę, że coś, czego my nie do końca jesteśmy w stanie sobie zaplanować. Ale jest to dla nas taka ekscytacja tym nowym produktem i to nas tak napędza do działania. Jasne, to ciekawe. Zawsze wydawało mi się, że te przecieki, że macie te przecieki, że dowiadujecie się trochę wcześniej, bo kiedy msza, tak to zawsze moi koledzy nazywali, dzieje się, wszyscy wchodzą na stronę i chcą ten towar dostać, chcą go już mieć, więc podejrzewam, że logistycznie jest to naprawdę niezłe wyzwanie. Biorąc pod uwagę twoje doświadczenie w e-commerce, czy jest coś, jakaś rada, którą mogłabyś dać innym sprzedawcom? Coś, z czym być może się mierzyłaś i poradziłaś sobie, coś, na co byś zwróciła uwagę? Przede wszystkim nie bać się dążyć do celu. Jeśli mamy plan na jakąś sprzedaż, na jakąś akcję marketingową, to iść za serduchem i dążyć w to, bo wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Często trzymają nas jakieś wytyczne, czy to właśnie od producentów, czy to same biznesowe, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważne w sprzedaży, być autentycznym i być otwartym na tego klienta, nie zamykać się tylko i wyłącznie na sprzedam, dziękuję, do widzenia, tylko jednak zostać z tym klientem, sprzedać mu te emocje, ale być z nim w tych emocjach, nawet jeśli te emocje czasami są negatywne, bo każdy produkt potrafi się zepsuć. Dotykamy też bardzo często reklamacji, które nie są komfortowe dla żadnej ze stron, ale wydaje mi się, że to jest najważniejsze, żeby po prostu widzieć tą drugą stronę, czyli tego odbiorcę. Świetnie. Dziękuję Ci bardzo. Miło się z Tobą rozmawiało. Dziękuję bardzo.